Za mną znajduje się katolicka katedra. Została ona zbudowana w połowie XVIII wieku przez Austriaków. Co ciekawe, wieże tej katedry nie są wysokie. Jest to związane z sprawami militarnymi. W tamtym czasie tymi szarem okalały mury obronne. W ogóle były to 3 rzędy murów. Były dosyć rozbudowane. Wieże te zbudowano dosyć niskie, ponieważ mogłyby być zniszczone w wyniku ataku z zewnątrz. Za mną znajduje się ten kolorowy budynek. Jest to dom rodziny Bruck i to dosyć bogatej rodziny w dawnych czasach. Co ciekawe, jest on pomalowany w kolorach węgierskiej flagi. Ten piękny budynek za mną jest zbudowany przez węgierskiego architekta w stylu tak zwanej secesji węgierskiej. Obecnie mieści się tam siedziba episkopatu serbskiego. Z kolei z boku ten żółty budynek jest to serbska cerkiew prawosławna. Co ciekawe, została ona zbudowana tyłem do Placu Unii. Dosyć dziwna idea, pewnie są jakieś przyczyny. Budynek za mną, czyli Bruckhaus, został zbudowany na początku XX wieku. Jak widać, jest on w kolorach flagi węgierskiej. Co ciekawe, zawsze na parterze tego budynku znajdowała się farmacja. Nawet przed istnieniem tego budynku, w budynku poprzednim, także istniała tam apteka. Ta statua za mną to pomnik poświęcony osobom, które zmarły w wyniku epidemii, która miała miejsce w XVIII wieku. Za mną znajduje się plac Świętego Jerzego. To na tym miejscu pierwotnie istniała świątynia imienia Świętego Jerzego. Następnie po przyjęciu tego miasta przez Turków istniał tutaj mosk, znaczy meczet. Meczet został zniszczony i miał tutaj miejsce miał tutaj swoją siedzibę zakon jezuitów, którzy tworzyli także szkołę. W ogóle miejsce to tak zwane timișoarskie Wall Street, ze względu na to, że mieszczą się tu pierwsze banki w mieście. W tym miejscu miały także wydarzenia związane z rewolucją w 1989 roku i ta statua za mną, statua Świętego Jerzego, jest poświęcona ofiarom tych wydarzeń. Aczkolwiek rzeźba ta to jest kompletny kicz.
Znajduje się obecnie na Placu Wolności, czyli Piazza Liberati. Jest to jeden z najstarszych skwerów w mieście. W ogóle w centrum miasta wyrośnie trzy takie place. Plac Wolności, gdzie teraz się znajduje, Plac Zwycięstwa i Plac Unii. Tutaj za mną znajduje się obelisk poświęcony patronowi regionu Banat, regionowi, którego stolicą jest Timișoara. Za mną znajduje się prawosławna metropolitalna katedra. Została ona zbudowana w latach 1936-46. W ogóle przed jej budową w nią wbito około 1000 pali ze względu na to, że ten teren jest bardzo bagnisty. Zresztą podobnie było w budynku, który znajduje się po drugiej stronie tego placu, czyli Placu Wiktorii. Tam znajduje się opera. Tak samo tam wbito bodajże 1600 pali nawet. Chodzi o tą katedrę. Została ona zbudowana w stylu bizantyjsko-mołdawskim, a co ciekawe dzwony zostały sprowadzone aż z południowo-wschodniej Azji, bodajże z Borneo, ze względu na to, że one zbudowane z bardzo rzadkiej stali. W ogóle ciekawe wydarzenia miały miejsce w roku 1989, kiedy miały tutaj miejsce zamieszki i duchowny, który zarządzał tą katedrą, zamknął drzwi przed osobami, przed członkami tych zamieszek, którzy chcieli się schronić w tej świątyni, w wyniku czego wiele osób zginęło na schodach tej świątyni. Co ciekawe, następnie po latach ten duchowny został teściem pani premier Rumunii. Ta katedra pod względem wysokości mierzy około 83 metry i jest najwyższą świątynią prawosławną, nie uwzględniając Rosji i Gruzji. Przy wejściu do katedry znajdują się tablice poświęcone osobom, które zginęły podczas zamieszek przy rewolucji, kiedy zwalczano reżim Ceausescu. Niedaleko katedry znajduje się dosyć oryginalny pomnik. Jest to taki krzyż. Poświęcony on jest ofiarom, które zginęły podczas rewolucji rumuńskiej w roku 1989, kiedy to obalano rządy Ceausescu. Tutaj znajduje się tablica z imionami osób, które zginęły podczas tej rewolucji. Prawdopodobnie chodzi tu o osoby, które zginęły tylko w Timișoarze. Naliczyłem tu około 100 nazwisk. Historia Timișoary sięga czasów rzymskich. Miasto to znajdowało się na obszarze starożytnej krainy Dacia. W ogóle nie wiadomo, kiedy dokładnie powstał Timișoara. Być może był to XI-XII wiek. Na początku należała ona do Węgier, następnie od wieku XVI, od połowy wieku XVI do Imperium Ottomańskiego. Do tego państwa miasto należało przez około 170 lat. Z kolei w wieku XVIII od wieku XVIII Timișoara należała do Imperium Austriackiego, aż do zakończenia I wojny światowej. Po I wojnie światowej Timișoara należała do Rumunii. Był to wynikiem traktatu warszawskiego, a ściślej traktatu w Trianon, gdzie znaczna część Węgier
czy przypadła Rumunii. Chodzi tu głównie o Transywanie, a także o Banat. Za mną znajduje się rzeźba Wilczycy Kapitolińskiej. Została ona podarowana w latach 20. przez władze włoskie dla Rumunii. Takie rzeźby występują w kilku miastach rumuńskich, m.in. w Cluj-Napoce, a także w Bukareszcie. Za mną możecie Państwo zobaczyć Banat Muzeum. Niestety muzeum jest obecnie zamknięte. Widać, jest już zamknięte chyba od kilku lat. Banat Muzeum znajduje się w budynku Hunyadi Pałacu. Jest to jeden z najstarszych budynków w Timisoarze, zbudowany w XV wieku, a następnie wiele razy przebudowywany. Niedaleko, w sumie tutaj tu znajdują się lampy elektryczne. Symbolizują one pierwsze lampy elektryczne, jakie postawiono w Timisoarze, i Timisoara była pierwszym europejskim miastem, gdzie zainstalowano oświetlenie elektryczne. Było to w roku 1884 i było to drugie miasto na świecie po Nowym Jorku. Pierwotnie na miejscu tego pałacu znajdował się inny w sumie zamek, zbudowany na początku XIV wieku i przez krótki czas stanowił nawet siedzibę królów węgierskich. Był on zbudowany przez króla węgierskiego Karola Roberta. Następnie po zburzeniu tego zamku został wybudowany ten budynek w wieku XV, aczkolwiek wiele razy został przebudowywany i ten obecny kształt pochodzi z połowy wieku XIX.
Znajduje się w środku bastionu Marii Teresy. Jest to jedyna pozostałość po murach miejskich, która została zniszczona w XIX wieku, na początku bodajże w 1820 roku. W ogóle mury te miały kształt taki gwieździsty i były ich aż 3 rzędy. Tutaj, gdzie się znajduje, jak wspomniałem, jest to jedyna pozostałość po tych murach. W sumie jest to dosyć duży obszar. Można go porównać z jednym ze skwerów w centrum Timisoara, na przykład ze skwerem Unii. Jak widać, został on zaadoptowany na różnego rodzaju lokale, czy to kulturalne, jak i galerie, czy lokale gastronomiczne. Czyżby to kolejna hipsterska area? Znajduje się na bulwarze nad rzeką, czy bardziej kanałem o nazwie Bega. W sumie wygląda to bardziej na kanał, ponieważ koryto jest dosyć wybetonowane. W ogóle dawno temu teren wokół miasta był otoczony przez różnego rodzaju bagna i tym podobne tereny. W sumie był to dosyć dobry system obronny. Obecnie jest to teren dosyć tutaj rekreacyjny. Jak widać, za mną są barki, można popłynąć gdzieś w dół rzeki. Jest to dosyć miejsce dobrze zorganizowane na cele rekreacji i wypoczynku. W sumie znajduje się tu place zabaw, różnego rodzaju leżaki, deptaki, innego rodzaju elementy służące do rekreacji. Jest zadbane i jest w miarę dobrym stanie. Przed chwilą w ogóle korzystałem tylko z toalety, przy czym toaleta jest niezdemolowana, jest za darmo, nikt jej nie pilnuje, a w sumie jest bardzo czysto i Rumunia nie jest taka zła, jak niektórzy myślą, wierząc w różnego rodzaju stereotypy. Znajduje się w Parku Róż. Źródła jego powstania sięgają końca XIX wieku, kiedy to miejsce wizytował Czesław Franciszek Józef. Następnie w ogóle rozbudowa całego parku nastąpiła w latach 30. XX wieku. Jak widać, za mną znajduje się tutaj scena, a z kolei różnego rodzaju róże znajduje się po bokach.
Jak widać, każde większe miasto posiada takie miejsce, gdzie zakochani zostawiają swoje kłódki. Jak widać, i w tym Meshuarze też jest takie miejsce. W sumie mostek wygląda dosyć staro, ale dobre miejsce. Jak byłem w Odesie, to specjalnie w górę relokowano te kłódki, ponieważ most był po prostu za ciężki od tych kłódek. Także umieszczone w innym miejscu. A oto kolejny park w tym Meshuarze, park Regina Maria. W internecie znalazłem jedynie tyle na temat tego parku, że jest jednym z najstarszych w mieście. Został założony w połowie XIX wieku. Między innymi tutaj miał swoje spacery Eminescu, znany poeta rumuński. Za mną możecie Państwo zobaczyć synagogę w stylu maurytańskim, zbudowaną w latach 60. XIX wieku. Jest to jedna z 3 synagog w tym Meshuarze. Okres, w którym została ona wybudowana, określa się jako złota epoka Żydów w tym Meshuarze. Obecnie ona jest zamknięta, to znaczy w roku 1985 została zamknięta jako miejsce kultu. Z tego co czytałem, obecnie mają tam miejsce różnego rodzaju wydarzenia, jakieś koncerty i tym podobne. Ciekawe, synagoga żydowska w stylu muzułmańskim. W ogóle obszar, w którym się znajduje, określa się jako Fabric District. Jest to miejsce, gdzie powstał pierwszy browar w ogóle w tym Meshuarze. Browarem jest taka historia, dokładnie nie znam szczegółów, ale był jakiś motyw. Nie wiem, któraś grupa obawiała się, może chodzi o Austriaków, obawiała się pić wodę w tym Meshuarze, dlatego zbudowali browar.
Miejsce, w którym się znajduje, to plac Trajana. Został on zaprojektowany w połowie XVIII wieku. W ogóle jest to niby taka kopia placu Unii. Jest to centrum Fabric District. W ogóle warto zwrócić uwagę na budynek za mną, jaki jest bardzo zbudowany z detalami. Jak widać, znajduje się tu taki lokalny market. Proszę Państwa, znajduję się w tak zwanym Fabric District, a za mną są tereny, gdzie wcześniej znajdował się najstarszy browar w Timisoarze. Obecnie został on zrewitalizowany na lokale bodajże usługowe. W sumie zaraz to sprawdzę. Są tam zapewne jakieś lokale gastronomiczne, gdzie serwują to właśnie piwo. Jest to miejsce starego browaru. Nawet można zobaczyć, na ścianie znajduje się data 1718, czyli rok, kiedy został on otwarty. Po drugiej stronie jest wejście do lokalu, także można przetestować timisoarskie piwo tam. Voglio del pantalon se pensi male muoite Vediamo sto di griscia, basta le filosofie Sono le scienziate, questa è l'ignoranza